Mayo no Tabi Tabi. Anime ocenione na 7,55 przez około 182 tysiące osób. Anime ma 12 odcinków i było emitowane w okresie 2 październik 2020 do 18 grudnia 2020. Producentami są Lantis, Movik, ATX i kilka innych. Czy anime jest warte obejrzenia? Czy przygody młodej czarodziejki mnie ujęły? Czy poradziła sobie z rozmaitymi wyzwaniami na drodze? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie, z tej strony KRJ i witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dziś opowiem wam o moich wrażeniach z anime. Anime, które poznałem przez krótki short, który mi się wyświetlił i pokazywał dość drastyczną scenę kanibalizmu. Tak, na jej podstawie stwierdziłem, że chcę to obejrzeć i może to być ciekawe. Wracając, obejrzałem je jakiś czas temu i przyznam, że ciężko mi będzie ocenić to anime dobrze. Ale na początek powiedzmy coś o tym anime. Mayo no Tabi Tabi to anime opowiadające o losach świeżo upieczonej wiedźmy albo czarownicy, nie pamiętam. Nazywa się Elaina i po zdaniu egzaminu postanowiła wybrać się w podróż na miotle i odbywać podobne przygody co jej bohaterka z książki, którą czytała wielokrotnie od małego. Chyba nawet ta postać ją zainspirowała, by stać się wiedźmą. I tak trenowała, znalazła swoją mistrzynię, po długim czasie udało jej się i zaczęła zwiedzać świat, przeżywać różnorakie przygody i poznawać różnych ludzi. Czy jest tu jakiś jeden główny wątek? No właśnie nie. I w tym jest problem według mnie. Widzicie, Elaina miała różne, według mnie, ciekawe przygody. Jedną z nich było zwiedzenie zniszczonego miasta przez smoka i spotkanie tam samotnej księżniczki, której celem było pokonanie tego potwora, bo nie mogła uciec z zamku, a było to jedyne bezpieczne miejsce, do którego bestia się nie zbliżała. Jeszcze inna sytuacja to kiedy jakieś dziwne kwiaty zatruwały umysły ludzi, które sprawiały, że ludzie chcieli jak najszybciej udać się na łąkę kwiatów, które były żywym bytem, jeśli dobrze pamiętam, bo łąka ta w pewien sposób pożerała ludzi. Jeszcze inna przygoda polegała na igranie z czasem, a konkretnie cofnięcie się o parę lat, by uratować przyjaciółkę innej wiedźmy, ale tam to się odbywała naprawdę gruba akcja. I praktycznie wszystkie przygody były według mnie naprawdę ciekawe, tylko problem w tym, że ona nie ma większego celu. I fakt przeżywania przygód w ten sposób, że latasz z miasta do miasta i być może coś się stanie, jest fascynująca, ale według mnie nie ma tu większego celu w tym wszystkim. Od podróżowania z punktu A do B, do C i tak dalej. Dodatkowo główna bohaterka jest dla mnie dość nudna. Nie ma w niej dla mnie nic nadzwyczajnego czy ciekawego, co sprawiłoby, żebym ją bardziej polubił. Jest nijaka. Nie miałem wobec tego tworu wielkich wymagań, bo nie wiedziałem czego się spodziewać, ale w sumie nie dostałem nic nadzwyczajnego. Osobiście nazwałbym to anime takim poboczniakiem, czyli takie anime, które oglądamy w międzyczasie, gdy skupiamy się na innym, poważniejszym czy ciekawszym, a to gdzieś tam jak nie mamy co robić, żeby coś leciało w tle. Inne postacie też nie były jakieś wyjątkowe według mnie, poza chyba dwoma wiedźmami, czyli Flan i Sheila, które były dobrymi przyjaciółkami oraz doświadczonymi i silnymi w swoim fachu. One mnie myślę bardziej nawet ciekawiły niż nasza główna postać, bo miały chociaż jakiś charakter. Obejrzałem to anime, bo myślałem, że pod płaszczykiem słodkości i zwykłego anime będzie się kryła jakaś mroczniejsza i ciekawsza historia, ale jak widać się zawiodłem. Choć no ta przygoda z tą kanibalką była dość powalona i skończyła się dość mrocznie i to chyba jeden z nielicznych plusów tego anime. Jak mówiłem, jej przygody ogólnie były nawet ciekawe. Nie mówię nie, bo z tą samotną księżniczką w zamku też było całkiem niezłe, choć no szybko się skończyło, bo nie było za dużo co tu dopisywać czy dopowiadać. Jedna z przygód, jeśli nie ostatnia w anime, była dość dziwna, bo nagle znalazła się w zamku, gdzie z jakiegoś powodu jest wiele różnych Elain. Była mądra Elain, odważna, strachliwa, depresyjna i nawet chyba rosyjska. Nie wiem, czy ona nieświadomie zrobiła Kagebushi no Jutsu, ale no. Znaczy, jest to wyjaśnione, ale po prostu chciałem to powiedzieć. Szczerze mówiąc, to nawet nie wiem, czy są jakieś podstawy do sezonu drugiego. Nie wiem, czy jest to promocja mangi, czy będzie kontynuacja, czy na tym skończyła się sama manga, o ile jest oczywiście. Wiem tylko tyle, że nawet jakby była kontynuacja, to chyba bym sobie odpuścił, bo koniec końców to anime jest dla mnie nijakie. I mimo niewielkich oczekiwań to nie zostały spełnione. I to anime jest dla mnie po prostu okej. Ani dobre, ani złe. W sumie podczas pisania scenariusza sobie przypomniałem, że na końcu chyba Elaina powiedziała o pewnej dziewczynie, jak się rozchodziły, że nie byłam jeszcze świadoma, ale ta dziewczyna ma być moją przyszłą uczennicą, czy coś takiego. Więc chyba jest jakaś podstawa do kontynuacji, ale póki co cisza. Okej, przejdźmy do małego podsumowania. Fabuła. Jakby nie ma jej,
Tak mi się wydaje, bo ona po prostu podróżuje. Z odcinka na odcinek jest inna historia, inna przygoda i nie ma większej ciągłości. Poza chyba jedną pod koniec, gdy spotyka swoją mistrzynię, czyli Flan oraz przyjaciółkę mistrzyni Shile. To chyba miało 2 odcinki, jeśli się nie mylę, więc co do przygód to były po prostu ok. Audio. Intro czy outro nie przypadło mi do gustu, a muzyka w tle po prostu jest. Tyle. Kreska była w porządku, według mnie wyglądała spoko, więc tutaj nie ma się do czego przyczepić. Podsumowując, Mayo Tabi Tabi to anime nad wyraz proste, ale bez większego wyrazu i według mnie mało ciekawe. Przygody młodej wiedźmy może i były spoko, ale nie ma tu większego celu dla mnie, więc ja bym to oglądał gdzieś w przerwach na oglądanie innego anime lub jak ktoś siedzi długo na kiblu. Jeśli by powstał drugi sezon, to raczej bym sobie odpuścił. Chyba że naprawdę by poprawili fabułę, która by do czegoś prowadziła lub miała większy sens. Także to tyle. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego oglądania. No hej, chciałbym Was zaprosić serdecznie do linków znajdujących się w opisie. Przede wszystkim do mojego kanału na Twitchu oraz do mojego serwera na Discordzie. Serdecznie zapraszam i pa!